No dobrze, moi drodzy, słuchajcie, gaźnik po rozebraniu wrzuciłem do myjki ultradźwiękowej. Moim zdaniem najlepszy sposób na wyczyszczenie tego. Tutaj ultradźwięki naprawdę robią świetną robotę. Teraz, kiedy on już został wyjęty, jeżeli używacie jakichś płynów do myjek, no to zwróćcie uwagę, czy nadają się do aluminium, bo nie każdy płyn do myjki się do tego nadaje. Niektóre powodują, że po prostu aluminium ciemnieje, robi się wręcz czarne. No niszczą po prostu to aluminium, bo się do niego nie nadają. Także zwróćcie uwagę, czego używacie. I teraz tak, po wyjęciu dobrze musicie to wypłukać czystą wodą, a następnie osuszyć kompresorem. Nie chcę już tutaj na filmie używać tego kompresora, żeby po prostu nie hałasować bez sensu, ale dmuchnijcie we wszystkie te dysze, we wszystkie te przeloty, gdzie tutaj tylko woda jakaś mogła zostać. To wszystko musicie przedmuchać. A wiadomo, że przy płukaniu nie zawsze przez wszystko ta czysta woda przepłynie, no to jeszcze warto jeszcze dla pewności sobie po prostu w te wszystkie tutaj dysze psiknąć, czy to zmywaczem do hamulców, czy to czyściwem, takim preparatem do czyszczenia gaźników. No jeżeli ten gaźnik był mocno zasyfiały, to polecam ten do gaźników. On na pewno, jeżeli tam coś jeszcze zostało, to go to rozpuści. No w skrajnych przypadkach nawet się zdarza, że trzeba i drugi raz je umyć, żeby mieć pewność. I teraz jak psikacie, to przykładowo tutaj psikam w dyszę powietrza, to sprawdzamy, czy wylatuje tam, skąd ma wylatywać. Oj. Dobra, tutaj też jest ok. No i tak psikam sobie po wszystkich i teraz tutaj, kiedy psiknę, widzicie, wylatuje tędy, ale tam głębiej są jeszcze takie dodatkowe otworki. One są tutaj takie 3 w tym wypadku. 3 lub 4, 3. Są takie małe otworki tam zaraz pod tym motylkiem. I jeżeli tutaj wprowadzicie, z nich też ma lecieć substancja. Tak jak widzicie, leci tutaj. No i tak sobie czyścimy wszystko, przedmuchujemy, sprawdzamy, czy te wszystkie przeloty są drożne. To samo robimy z naszymi dyszami. Tutaj na przykład mam dyszę od powietrza. Ona też musi być drożna. Trzeba sobie spojrzeć pod światło, trzeba sobie w nią trochę... O, widzicie? Działa. Jest drożna. Robimy tak ze wszystkimi dyszami. Ja bym nie skrobał żadnymi. Wiem, że niektórzy tak robią, że jakieś druciki specjalne wkładają w te dysze i tak dalej. Ja bym tego nie robił, bo jest ryzyko, że rozkalibrujemy taką dyszę. Raczej bym tutaj ją dobrze wymoczył i kilka razy nawet przedmuchał sprężonym powietrzem, żeby się pozbyć syfu z środka, a nie wkładał tam żadnych drucików, bo to są jednak bardzo precyzyjne elementy. I obawiałbym się, że jest zbyt duże ryzyko, że ją po prostu uszkodzę. Tutaj jeśli chodzi o tutaj tą dyszę emulsyjną, w której chodzi iglica, to zwróćcie uwagę, że ona pracuje w gaźniku mniej więcej w takiej poziomej pozycji, w związku z czym iglica się na niej opiera. No i ona może być wytarta w środku, także musicie postarać się ocenić, czy ona jest na pewno jeszcze okrągła, czy już na przykład może się po prostu powycierała. To samo robicie tutaj, jeśli chodzi o ten element, w którym są dysze. Tak samo psikacie i sprawdzacie, czy wylatuje tam, gdzie ma wylatywać. Ok. Wszystko jest drożne. Więc tak sobie czyścimy wszystko. Kiedy to już jest gotowe, no to po prostu zaczynamy to po kolei składać. No, kolejność rzecz jasna odwrotna do rozkładania. Tutaj zgodnie z serwisówką najpierw wkładamy sobie tą prowadnicę.
Zwróćcie uwagę, czy o-ring jest w dobrym stanie. Jeżeli nie, no to musicie go wymienić. Także wkładamy sobie tą prowadnicę. I teraz musimy to obrócić. I montujemy ten element. Ja sobie go jeszcze tutaj dla pewności przedmucham z każdej strony. Dobra. No, zmywacz do hamulców jest o tyle też przyjemniejszy od tego do gaźników, że jest po prostu szybko odparowuje, jest mniej agresywny. No ale czasem musimy, ale nie zawsze jest wystarczający. Także zakładamy to. Zakładamy sobie tutaj tą tulejkę. No i dokręcamy tym elementem, który nie jest dyszą. Wygląda jak dysza, ale nie jest dyszą, bo jest nieprzelotowy. No i tutaj oczywiście musimy, ja nie widzę tutaj w serwisówce, żeby było podane, jaki to jest moment, chociaż jeszcze się upewnię oczywiście. Czy ten moment jest tu podany? Jest to 1,5 Nm, więc jest to naprawdę niewiele. Jest w serwisówce na złożeniu gaźnika, to jest 1,5 Nm. Jeżeli macie taki klucz, no to polecam go użyć. Ja takiego klucza niestety nie mam, więc będę musiał to zrobić troszeczkę na wyczucie, ale no nie można tutaj przesadzić. No z prostej przyczyny są rzeczy delikatne, które bardzo łatwo uszkodzić. Oczywiście tamten o-ring, który tam jest, też musimy sobie ocenić, czy on się nadaje, czy nie. Ten był bardzo ładny, jak już oglądałem wcześniej. Dobra, więcej nie, jest ok. No i teraz po kolei wkładamy dyszę, dysza główna, tak samo przeczyszczamy, upewniamy się, że jest drożna, wkładamy ją tutaj. No, ten o-ring dosyć luźno wszedł, nie wiem, czy mnie przydałoby się go wymienić, chociaż no może nie, myślę, że może jeszcze będzie trzymał. Tutaj kolejna. Jak widzicie, wszystkie sprawdzam. Ten element służy jednocześnie do służy do trzymania po prostu tej tutaj dyszy. Jak widzicie, to tutaj wkręcamy i on trzyma tą naszą dyszę główną. I tutaj tak samo z wyczuciem. Tutaj dysza nie ma podanego momentu, ani ta dysza, ani ta pilotująca nie mają podanego momentu. Robimy to z wyczuciem. Tak jak mówiłem, największym płaskim śrubokrętem, jaki mamy, to naprawdę nie potrzeba tak naprawdę żadnej siły. Znaczy, że jest opór i jest ok. No i ostatnia. Dobra, jest i ostatnia dysza. Ona wchodzi tam głęboko. Do niej mam już dopasowany ten tutaj śrubokręt, także ją wkręcam. O! Tak naprawdę pierwszy taki opór. Nic na siłę, naprawdę. To jest, ja to w dwóch palcach dokręcam i to naprawdę powinno wystarczyć. Ok, mamy to wszystko zamontowane. Czas założyć nasz pływak, który znajduje się tutaj. Najpierw gniazdo zaworka iglicowego. Tak samo czyścimy. Sprawdzamy, czy jest drożne. Jak widzicie, wszystko tutaj ładnie leci. Ono ma tutaj taki występ, a tutaj jest takie podcięcie. Mam nadzieję, że to zobaczycie. To jest takie delikatne podcięcie. Tu jest taki występ na tym plastiku. Plastik biały, no to ciężko może to dojrzeć. Ustawiamy po prostu tak, żeby ten występ plastiku wchodził nam w tą szczelinę i to tu wciskamy.
jeśli coś nam tutaj nie chce wejść, to, no to i tak wszystko w benzynie pracuje, więc posmarowanie sobie tego o-ringu odrobiną benzyny na pewno mu nie zaszkodzi. Mam tu taki pojemniczek, w którym mam odrobinę benzyny odlaną. To, co zlałem z komór pływakowych przy rozbieraniu. I teraz pięknie usiadł. Myślę, że powinno być ok. Bierzemy nasz zaworek, montujemy na miejscu. Czy ma to znaczenie, w którą stronę? Myślę, że nie. Nie jest to w żaden sposób wyspecyfikowane w serwisówce, że to ma być w jakąś konkretną stronę założone. Mam na myśli tą sprężynkę, która jest u góry. Natomiast na pewno upewnijmy się, że on może tutaj sobie swobodnie pracować. I tak tutaj właśnie teraz jest. Montujemy zaworek. Ok. Dobra. No, wchodź. Oj, przekrzywiło mi się. No jeszcze poprawka mała. Dobra, teraz powinno być dobrze. Jednocześnie opowiadam, to aż mi się ręce trzęsą. Dobra, wszystko weszło. Więc możemy sobie sprawdzić, czy to luźno chodzi. Ok. Patrzymy, jak to się tutaj układa. Patrzymy, czy to luźno chodzi. Patrzymy, jak się układa. Idealnie by było, żeby ta blaszka względem osi pływaka, właściwie zaworka, nie pływaka, ta blaszka na pływaku względem osi zaworka była pod kątem prostym, wtedy to najlepiej działa. No dobrze. Jedziemy dalej. Zakładamy tutaj pokrywę. Tak jak już tutaj mówiłem, trzeba uważać na ten element. On tutaj wchodzi pod pływak. Ok. Już uszczelki sprawdzałem wcześniej, w jakim są stanie, także teraz już tego drugi raz nie oceniam. Po prostu to składam. Dla tych śrub serwisówka podaje 3,5 Nm, więc ja też je tak... mój najmniejszy klucz niestety ma 5 Nm, więc muszę to zrobić po prostu na wyczucie. Nie przesadzając, 3,5 Nm to jest naprawdę niewielka siła. Myślę, że tak będzie ok. Dobrze. Mamy tą stronę złożoną. Obracamy i teraz będziemy składać tutaj naszą membranę, naszą iglicę. I teraz tak, jak zwrócicie uwagę na to, jak to jest zbudowane, nasza iglica, kiedy wpadnie na swoje miejsce, wątpię, że mi się uda to pokazać tam na kamerze, ale być może uda się to zobaczyć, że tam na dnie jest taki jakby mały próg zrobiony, on jest w tym miejscu. Teraz jak wrzucimy sobie iglicę, żeby ona wskoczyła tam, gdzie wskoczyć ma, zwróćcie uwagę, że ona jest pochylona. Ona jest pochylona, nie jest pionowo, zgodnie tutaj z tym motylkiem, jest pochylona. I ona jest pochylona zgodnie z tym, jak pracuje w gaźniku, czyli jest pochylona tak. No i
spotkałem się z taką opinią, że by to sobie wyprostować, nawet był gdzieś podany sposób na to. Jednak ja tego nie robię i uważam, że nie powinno się tego robić. Dobra, słuchajcie, już Wam tłumaczę, dlaczego ja bym tego nie robił. Otóż słuchajcie, nasza iglica, tak jak Wam powiedziałem, opiera się w przepustnicy na takim schodku. Ten schodek wymusza w niej położenie tak pod kątem, ponieważ gaźnik w naszym motocyklu leży praktycznie na poziomo. No to mamy sytuację taką jak na górnym obrazku, tak? Czyli to czarne to jest nasza przepustnica, czerwone iglica, wiadomo, tu mamy naszą rurkę emulsyjną. I teraz, kiedy iglica oprze się o ten schodek, to powoduje, że w rurce ona opiera się końcem gdzieś tam w głębi. Dlaczego jest to istotne? No, w czasie pracy ten koniec nigdy nie opuszcza rurki emulsyjnej. On zawsze jest gdzieś tam schowany. I teraz, kiedy to się porusza, no to wiadomo, tutaj mamy styk, tarcie. Więc jeżeli tu się coś wyciera, to się wyciera koniec iglicy i wyciera się rurka gdzieś tutaj w głębi. Czy nam to bardzo przeszkadza? No oczywiście, że nie, bo to, co jest dla nas istotne, to jest to, co się dzieje na końcu rurki, czyli ta średnica tutaj, żeby ona była stała. No i to, co się dzieje na tej początkowej części iglicy, żeby ona również się nie wycierała. Dlaczego ja jestem za tym, żeby nie prostować tej iglicy, nie powodować, że ona będzie się układała na prosto? No to zobaczcie, co się dzieje, jak wyprostujemy. Jak wyprostujemy, ta iglica oprze się gdzieś bokiem o tą rurkę. W efekcie, po pierwsze, rzecz pierwsza, ona wpada głębiej, więc będzie troszeczkę trudniej ją ustawić, bo może nie starczyć regulacji na samych rowkach. Ale to jest jakby najmniej istotne. Najbardziej istotne tutaj jest to, że ona się będzie gdzieś bokiem opierać o rurkę, więc zarówno będzie wycierać rurkę, jak i będzie wycierać swój bok, przez co będzie się rozkalibrowywać i rurka na końcu, i iglica w tym zakresie, który jest dla nas najbardziej istotny, bo to tutaj spędzamy najwięcej czasu. Przy małych otwarciach przepustnicy, przy średnich otwarciach, a przy maksymalnych, no proszę Was, przy maksymalnych koniec zawsze i tak jest schowany. Więc w tej sytuacji, kiedy nawet nam się koniec wytrze, no to on jest nadal schowany, nawet przy maksymalnym otwarciu przepustnicy. Dlatego mówię, ja bym tego nie robił. Nie sugerowałbym się filmikami, które pokazują, jak tą iglicę wyprostować, bo nie rozumiem sensu tego działania. No i teraz jeszcze jedna rzecz, która przy tej okazji się pojawia, bo w prywatnej wiadomości zostałem zapytany przez jednego z widzów, jaka jest prawidłowa kolejność, jeśli chodzi o iglicę. Bo mamy iglicę, mamy pierścień sprężynujący, mamy tą taką plastikową podkładkę i metalową. No i teraz jak to powinno być, w jakiej kolejności? Gdzie plastik, gdzie metal? Bo wiadomo, pierścień na jednym z rowków iglicy. Dobre pytanie, ponieważ jak zobaczycie, gdzieś Wam się tu wyświetli, tak wygląda obrazek w serwisówce. Jest to pokazane jako złożenie całości, bez rozdziału na pojedyncze elementy, bez wyjaśnienia co, w jakiej kolejności. No, troszeczkę się pojawia pytanie, jak to powinno być? Troszeczkę pogrzebałem, troszeczkę poszukałem. Te gaźniki są używane w różnych motocyklach. No i trafiłem między innymi na taki schemat, jak Wam się tu teraz wyświetli. I tutaj wyraźnie widać, że najpierw mamy metalową podkładkę, potem mamy plastik i dopiero potem pierścień sprężysty. Czyli tak jak tutaj narysowałem, to będzie metalowa podkładka, to będzie metalowa podkładka, to większe tutaj, to będzie ten plastik, no i tu jeszcze dochodzi pierścień, który to blokuje. Więc mam nadzieję, że odpowiedziałem na to pytanie. Bazuję na schematach, które znalazłem. Ten schemat, który Wam pokazałem, to jest jeden. Znalazłem takich kilka. Wszystkie odnoszą się do gaźnika Mikuni BDS T38, więc zakładam, że są prawidłowe. To tyle, dzięki. Wracamy do składania gaźnika.
Teraz nie możemy zapomnieć o tym, że tutaj mamy ten malutki o-ring. O tutaj. Go sobie tutaj wkładamy. Oczywiście jak się nie nadaje, to wymieniamy. Sprężyna. No i tutaj zakładamy czapeczkę. Trzeba się upewnić, że membrana jest... Ja już membrany wcześniej sprawdzałem przy rozbieraniu. Wiadomo, najlepiej tę inspekcję robić przy rozebraniu, bo wtedy, jeżeli coś wymaga wymiany, to po prostu mamy czas, żeby to sobie kupić, zamówić i nie zwlekamy z naprawą. Także już to sobie wszystko pooglądałem, posprawdzałem. No i teraz składam już to, co uważam, że jest w porządku. Jeszcze się upewnię, że wszystko jest na miejscu tak jak trzeba. Tak, powinno być wszystko dobrze. No i teraz dokręcam to dopiero. Tutaj ponownie robię to z wyczuciem. Serwisówka oczywiście definiuje moment. I jest to 27 Nm. No troszeczkę w to nie wierzę, że to aż tak duży moment jest. Być może jest to błąd. No ale dobra. Dokręcam to z wyczuciem. Bardziej bym się spodziewał tu 2,7 Nm niż 27. Podejrzewam, że może to być jakiś błąd, bo przyznam szczerze, że już mi się wierzyć w to nie chce. Tak, i prawie na pewno jest to błąd, bo w nawiasie mamy podane wartości w funtach i ta wartość w funtach jest mniejsza niż 3,5 Nm, więc zakładam, że chodziło o 2,7. Jest to błąd w druku. Dobrze, idziemy dalej. Mamy to złożone. Co nam zostaje? Zostaje nam zaworek ssania. To już Wam pokazywałem, jak to powinno wyglądać. Tutaj jest takie nacięcie. Tam jest taki wypust. Mam nadzieję, że go widać. Więc raczej się nie pomylicie, w którą stronę to ma być włożone. Po prostu to wkładamy, aż kliknie i się tymi skrzydełkami zahaczy na miejscu. O, jest ok. Działa. Dobra. Kolejny element prawie że ostatni. Ale zrozumiecie dlaczego prawie że, czyli Aircut Valve. Membrana oczywiście wcześniej oceniona, sprawdzona. Jeszcze sobie tutaj. Dobra. Układamy. Tutaj zwracamy uwagę, żeby to się było dobrze ułożone, bo tam jest otworek, który pozwala, żeby powietrze się dostało nad membranę, a właściwie podciśnienie, ale powietrze, podciśnienie zależy w którym momencie pracy. Pokryweczka, śrubokręt rzecz jasna IS, bo są to śrubki oryginalne, tutaj ich nikt nie zniszczył. Jakby no, w pewnym sensie nie mogę mieć pretensji, że ludzie niszczą te śrubki, bo po prostu nie wiedzą. Sam przez długi czas o tym nie wiedziałem, że są takie śrubki. Dobra. Aircut. Dobra. I teraz mamy... co nam zostaje? Zostaje nam... Pilot Air Screw.
czyli tam nasza śrubka, którą regulujemy ilość powietrza na dyszy pilotującej i to składamy w odpowiedniej kolejności, bo już się spotkałem z tym, że ludzie robią źle. Sprężyna, podkładka, o-ring. W tej kolejności to składamy. To trafia tutaj. No i teraz rzecz ważna i istotna. Dokręcamy delikatnie, aż poczujemy pierwszy opór. Nie dociągamy. Oczywiście mówię tu o takim oporze, że to się po prostu zatrzymuje, bo wiadomo, że w pewnym momencie zaczynamy ściskać tą sprężynę. A już czuję, że ściskam tą sprężynę. O! I teraz stanęło. I teraz już się oparło. I nie ciągnę. Tu już dosłownie 2 palcami poczułem, że to się oparło. I co teraz robię? Staram się Wam pokazać. Przestawię troszeczkę kamerę. Zobaczymy, czy się uda. No, myślę, że się uda. Domyślnie wykręcamy ją od tego oporu o 2 obroty. Tak? Czyli robimy pół obrotu, 1, 1,5 i 2. I to jest nasz poziom startowy, że tak powiem. To jest nasze domyślne, wstępne ustawienie tego. I od tego będziemy zaczynać. Ostatnia rzecz, której tutaj jeszcze nie zamontowałem, to jest dysza powietrza. Ta po prawej stronie. No i ją tak samo jak wcześniej mówiłem, też dokręcam tylko tak, żeby się trzymała, żeby się jej nie zniszczyć. Tutaj, dobra, mamy poskładane gaźniki tak naprawdę w tym momencie, ale jako 2 pojedyncze elementy, bo drugi też już złożyłem poza kamerą. Jest tutaj. No i teraz to trzeba złożyć w całość. Jadąc dokładnie z serwisówką, powinniśmy zacząć od tego elementu, czyli od tego naszego łącznika, który łączy nam zaworki ssania. Także ja to sobie tutaj ładnie obrócę. No i jak widzicie, doszedłem do punktu, w którym coś mi się tu nie zgadza. Oczywiście jest to delikatny żart z mojej strony. Wszystko się zgadza. Po prostu tu jest ta sprężynka i ja muszę wejść tym elementem, tak, tym, tu, o tym, no pod tą sprężynkę, tak, żeby mi to wszystko się poskładało. Ja jej nie wyjąłem. Serwisówka mówi, że ją się zakłada później. No to jest takie moje małe odstępstwo od serwisówki, ale o, dobra, już ją wyjąłem. Takie moje małe odstępstwo od serwisówki. Dobra. Spróbuję ją to zainstalować. Strasznie nie lubię tego momentu. Jakoś mnie ta sprężyna troszeczkę działa na nerwy. No ale zaraz sobie z nią poradzę.
Dobra, mamy sprężynę, założyłem. Już mi nie będzie przeszkadzała, więc tak jak mówiłem, zakładamy ten element łączący tutaj zawory. Nakładamy, ja to pokażę z tej strony, nakładamy widełkami na to i na to. I teraz te plastiki, które Wam wcześniej pokazywałem, żeby ich nie uszkodzić, żeby na nie uważać. One tutaj nam to zablokują, jak je wciśniemy. Tylko chciałbym tego nie uszkodzić, więc przyda mi się druga ręka, żeby sobie spokojnie to wsunąć. Jedno. Aj, odwrotnie włożyłem. Co mi nie pasuje, odwrotnie było włożone, teraz będzie dobrze. Dobra, jedno, drugie. Więc mamy to, mamy połączone, mamy założone, prężynę założoną. I teraz mamy ten element, to jest dostarczanie paliwa. I tutaj ważna rzecz, o której wcześniej zapomniałem powiedzieć, ale już to nadrabiam. Słuchajcie, tutaj, być może o tym dużo osób nie wie, ale tu jest taki mały filterek. Spróbujemy go sobie teraz wyjąć delikatnie, żeby go nie uszkodzić. Spróbuję go delikatnie podważyć. Zobaczcie, tu w tym elemencie jest filterek na wlocie paliwa do gaźników, więc jego też należy wyjąć, wyczyścić. Ten oczywiście trójnik też czyścimy. Dobra. Wkładamy filtr z powrotem na swoje miejsce. Niech pełni dalej swoją powinność. Natomiast ja muszę teraz odwrócić delikatnie te gaźniki. Ok, to teraz zostaje nam włożenie tych trójników. Tutaj jeden, ten taki z wężykiem, to jest trójnik od przelewu. On wchodzi tutaj wyżej. Gaźniki. Tutaj ponownie można sobie delikatnie posmarować benzyną. No i to i tak pracuje z benzyną, więc to jest odporne na benzynę. Aj, a nie, sprężynko, nie wypadaj. No dobra, sprężynka mi wypadła, za chwilę ją włożę z powrotem. I drugi to jest trójnik od ten, który Wam przed chwilą pokazywałem, czyli ten, który doprowadza paliwo, ten z filterkiem. Tutaj też oceniamy stan tych uszczelek i decydujemy, czy należy je wymienić, czy nie. U mnie są ok. Trzymały i myślę, że będą trzymać dalej. Dobrze. Ten trójnik. Sobie to tak postawię, będzie mi wygodniej. Dobra. Będę musiał włożyć sprężynkę na miejsce. Będę musiał włożyć sprężynkę na miejsce jeszcze raz, bo mi wypadła.
Sprawdzam, czy tu się nic nie rozeszło. Wszystko jest ok. No to spróbujmy ją włożyć jeszcze raz. No i sukces. Dobrze, jest dobrze. Więc zakładam to. W tą stronę. Nie w tą stronę. Jejku, odwróciłem przecież gaźnik. Zakładam to. Tak jak było. Te takie przekładki, już wam przy rozbieraniu pokazałem. Jedna wchodzi tutaj w pobliżu trójników. Mam nadzieję, że uda mi się ją włożyć bez rozpięcia sprężyny. Dobra, to mi się udało. Druga natomiast jest tu u góry. I to już powinno łatwiej wyjść. Dobra. Są obie. Co nam pozostaje? Słuchajcie, no pozostaje nam to wszystko skręcić. Teraz tak. Tutaj mamy tą śrubę. Zakładamy to. Drugą śrubę mamy tutaj. Ona nam przychodzi tędy. Tutaj wkładamy jeszcze tą tulejkę. Do tego mamy podkładkę, nakrętkę. Dobrze, słuchajcie. Tak wstępnie złożony gaźnik teraz należy położyć na płaskiej powierzchni. Zaraz wam wszystko wyjaśnię. Sobie tutaj tylko odrobinę miejsca. I teraz zgodnie z tym, co mówi serwisówka, kładziemy. Zanim dokręcimy śruby, zanim je skręcimy, a tu też mamy niewielkie momenty, 3,5, mamy 3,5 na górnej i 5 na dolnej śrubie. Czyli to też są naprawdę niewielkie wartości.
Jednak zanim to zrobimy... Oj, nie ta nasadka. Tutaj kluczyk miałem. Ja przyłapuję delikatnie te śruby, ale jeszcze ich nie skręcam. Teraz należy położyć na płaskiej powierzchni stroną od kolektora powietrza dolotowego, czyli tak, z równą siłą docisnąć, żeby się wyrównały i tak ustawione skręcić dopiero już za danym momentem. Zaraz się przekonam, czy na pewno jest równo. Jest równo. Tu myślę, że to już wystarczy. Jeszcze druga śruba. Dobra, teraz mamy już to skręcone. Ja się jeszcze upewniam. Oj, czyżbym krzywo to zrobił? Dobrze, widzę, że bądźmy z tym dokładni. Delikatna poprawka czasem jest wymagana. No, teraz jest idealnie. Nie bójcie się poprawek. Czasem się zdarza, że trzeba coś poprawić. Poprawcie. Po prostu. Dobra. Myślę, że teraz jest już ok. Pozostaje sprawdzić, czy tu wszystko ładnie chodzi. Sprawdzamy przepustnicę. Chodzą luźno, równo. Ok, gaźniki poskładane. Ostatnie jeszcze sprawdzenie. Czyli jak już się wszystko rusza, wiemy, że się rusza. Ustawiłem je mniej więcej w takiej pozycji, w jakiej będą na motocyklu. Tutaj śrubki te przelewowe są, mam nadzieję, zakręcone. Jeszcze się upewnię. Dobra, są zakręcone. I co? Zobaczcie, podłączyłem je do zbiorniczka z paliwem. Odkręcam paliwo. Mam nadzieję, zaraz tutaj się... O, chyba widać. Płynie mi paliwo do gaźnika. No płyń. Tak. Teraz zostawię to paliwo na jakiś czas. Oj. Wyżej ten zbiornik. Wyżej zbiornik. Paliwo się jeszcze przelewa do komór. Widać to w filterku. Tu paliwo jeszcze płynie. Więc teraz jak już paliwo prawdopodobnie przestało płynąć, co widać po filterku, że już tu nie płynie paliwo, to zostawię to na parę minut. Nie wiem,
10, może 15. Niech sobie tak odpoczywa. Zobaczymy. Będę oglądał, czy gdzieś nie cieknie, czy skąśnie wypływa, czy gdzieś się nie przesącza. Na razie wszystko się wydaje być ok. Czy mogę tu sprawdzić poziom w komorach? Pomijając fakt, że w tej chwili nie są idealnie pod takim kątem, jakim powinny być. Więc ten poziom jest nie do końca być może taki, jaki być powinien. One są prawie że leżące. Zobaczcie na te króćce. Te króćce są prawie że pionowo pod delikatnym kątem. Więc myślę, że takie sprawdzenie nie byłoby zbyt dobre. Myślę, że one gdzieś tak pracują w silniku. Sobie tu zaraz coś podłożę, niech one sobie tak poleżą. Niech sobie tak odpoczną te 10-15 minut. Tak, żebym miał pewność, że nic stąd nie wypłynie, że nic tu się nie stanie.